będziemy robić pierogi, czyli świąteczne przygotowania. Etap kolejny. Byłam na zakupach, musiałam kupić ser, bo myślę, że będziemy robić zapiekankę ziemniaczaną chyba. Tak mi się wydaje, myślę, że jutro, bo dzisiaj może zrobię więcej pierogów, dzięki czemu będę miała obiad na dzisiaj. Zobaczymy, to taki kontrowersyjny temat. Czy jecie pierogi, kiedy je zrobicie, czy jednak czekacie do świąt grzecznie na pierogi? Dajcie znać. Mam nadzieję, że ktoś z Was tak samo jak ja będzie miał pierogi także na obiad i nie będę się czuła osamotniona w tym. Inaczej będę musiała to zweryfikować już na najbliższe kolejne święta, czyli za rok, i po prostu robić osobno obiad. Ja zrobiłam sobie kawę, bo muszę sobie się napić kawy. Dzisiaj tak sobie spałam i ostatnio właśnie mówiłam o tym, że brakuje mi tematu na święta. Niestety, bo jest to trochę taki, może dla Was, ciekawy temat, bo jesteście zaciekawieni w tym temacie, już nie pierwszy komentarz w tym poszedł, ale dla mnie niemiły, bo niektórzy z Was, nie chcę tutaj ad personam mówić kto, w bardzo niemiły sposób się wyraża. A więc stwierdziłam, że skończę, tak jak skończyłam ten temat, czemu nie pokazuję mojej rodziny, tak skończę właśnie ten temat tym filmikiem o jedzeniu w restauracjach. Czy jemy dużo w restauracjach, czy jedzenie w restauracji jest jakąś zbrodnią, grzechem, że jadamy w restauracji, i czy pokazywanie tego w internecie, że jadamy w restauracjach, jest czymś złym. Więc zaczynamy. Ja najpierw muszę przygotować moją kapustę, wyciągnąć ją i w rondelku zalać wodą i gotować na wolnym ogniu przez 40 minut. Zwariowali. To jest przepis rozkoszny. Co prawda nie mam takich grzybów normalnych, takich pieczarek, ani leśnych, więc będą oczywiście shiitake, ale myślę, że też będą smakowały dobrze. Więc najpierw sobie wymieszałam trochę moją kapustę, bo z tych przygotowań, co mówiłam Wam w weekly vlogu, to właśnie jest ta kapusta kiszona. No, dobra, czyli ile musimy? Tutaj jest na 30 pierogów. Ja bym chyba chciała więcej, czyli zrobiłabym 60 pierogów dla 3-osobowej rodziny. No, będziemy na później też. W przepisie mamy 450 gram kiszonej kapusty, czyli około 3 szklanki na 30 pierogów. Czyli ja bym musiała, o matko, 900 gramów kiszonej kapusty. Mam nadzieję, że tyle mam. Chciałam jeszcze bigos zrobić. Jak mi nie starczy, to zrobię kapustę kiszoną, raczej kupię kapustę kiszoną w Traders. W trakcie przygotowywania farszu odpowiem Wam na pierwsze z pytań, można tak powiedzieć, było to pytanie, czy jedzenie w Korei w restauracjach jest drogie. Powiem tak, to oczywiście zależy od wielu czynników. Myślę, że to samo może się tyczyć na przykład w Polsce. Na przykład w stolicy za coś dużo więcej zapłacimy niż na przykład w Trójmieście albo w jakiejś mniejszej miejscowości. Czy jadamy w fancy restauracjach, czy na przykład w barach mlecznych. Więc jak widzicie, ten czynnik jest naprawdę różny w zależności od wielu spraw. I na przykład tutaj w Korei, w przeciwieństwie do Polski, jedzenie w restauracjach nie wychodzi tak drogo. Jest to
właśnie najbardziej też spowodowane, że jest bardzo duża konkurencja w restauracjach. Jest dużo otwieranych restauracji, jest dużo zamykanych restauracji. Mamy takie mniejsze, mamy większe restauracje, mamy droższe restauracje i na przykład kuchnia europejska jest drogą kuchnią. I to już jest zaliczane do droższych posiłków. A na przykład restauracje hansik tak zwane, czyli koreańska kuchnia, jest dużo tańsza. Kultura jedzenia w Korei w restauracjach też jest inna. W Korei pracownicy w pracy mają wyznaczoną godzinę lunchu. Tak jak w Polsce, z tego co pamiętam, kiedyś było 15 minut, potem przeszło na 15 minut płatne, 15 minut bezpłatne. To w Korei godzina lunchu jest bezpłatna. I Koreańczycy często wybierają wyjście do restauracji, bo restauracje do niedawna były naprawdę tanie i na przykład za 5000, czyli 15 zł, było można otrzymać posiłek składający się z zupy, z ryżu, z jakiegoś mięska, z banczanów. Teraz oczywiście idzie inflacja, więc wszystko zaczyna drożeć, ale można naprawdę tanio i porządnie zjeść w Korei w restauracjach. Więc kultura jedzenia na zewnątrz jest tutaj dużo większa niż na przykład w Polsce, gdzie posiłki potrafiły być drogie i potrafiły zawierać większą część naszej wypłaty. A jak to się ma do zarobków, wybaczcie, ale nie będę Wam mówić, ile mój mąż zarabia, bo jest to nasza prywatna sprawa, ale jak widzicie, możemy od czasu do czasu pozwolić sobie na wejście do restauracji. I cebulkę mam już pokrojoną. Część zrobiłam poza wizją, ponieważ oczy mnie strasznie piekły, dlatego jeszcze mogę mieć mocno zaczerwienione i nadal chce mi się płakać. I teraz zajmiemy się pokrojeniem grzybków na mniejsze kawałki. Zastanawiam się, czy chyba jednak ich nie zetrzeć. Może je zetrę. W taki sposób dotarliśmy do końca tarcia pieczarek, raczej nie pieczarek, ale shiitake. I zostało mi teraz starcie 200 g marchewki. Ogólnie w przepisie jest 100 g, ale ja robię z podwójnej porcji, więc muszę mieć 200 g. I mam równo 200 g marchewki, tam 204, więc idealnie po prostu się złożyło. Kapusta już mi się ugotowała i wrzuciłam ją do cedzaka, żeby oscedzić wodę. I teraz zetrę tą marchewkę i dokończę temat, czyli ile mój mąż zarabia i czy nas stać na to, abyśmy jedli w restauracjach. Do poprzedniej odpowiedzi dodam, że moja koleżanka już wspomniała tutaj w komentarzach po poprzednim filmiku o tym, że restauracje czasami mogą być, pójście do restauracji czasami może być tańsze niż na przykład wykonanie tego samego posiłku w domu. I jest to jak najbardziej prawda. Składniki w supermarketach, w sklepach bywają drogie. Już pokroiłam marchewkę i odpowiem na kolejne pytanie, czyli to, czy chodzimy dużo do restauracji. Chodzimy tyle, ile chcemy i to, co pokazuję Wam, to są tak naprawdę najlepsze momenty z tego, co wydarzyło się w ostatnich 2 tygodniach i nie pokazuję Wam, co robię przez cały czas. To jest tylko 30 minut, w którym pokazuję naprawdę to, co chciałabym Wam pokazać
i to, co wydaje mi się interesujące i może Was zainteresować. Myślałam do tej pory, że wyjścia do restauracji, czyli jak wyglądają restauracje, ile kosztuje jedzenie w restauracjach, jak to wygląda, czy są też dania niepikantne, Was interesują, ale najwidoczniej to nie jest do końca najciekawsze, bo najciekawsze jest to, ile my do tych restauracji chodzimy. I pokazuję Wam to, co gotuję w domu, bo to, co gotuję w domu, to jest najczęściej bardzo przewidywalne, za każdym razem to samo. Jeżeli coś ciekawego, jeżeli chcę się podzielić jakimś przepisem, to wtedy Wam to pokazuję. I teraz pokażę Wam proces smażenia i do tego użyję w końcu mojej wielkiej patelni, którą otrzymałam od mojej teściowej, kiedy wprowadziliśmy się do Korei, do Mokpo. Jest to ogromna patelnia, dzięki czemu się przyda właśnie w ilości tych składników, które właśnie mam tutaj, czyli tej cebuli, marchewki przygotowanej i grzybów. Poprosiłam moją teściową o to, żeby zakupiła nam patelnię, bo my w Mokpo, jak się wprowadziliśmy, to był czas COVID-a, gdzie mieliśmy tygodniową kwarantannę i nie mogliśmy w tym samym czasie wyjść z domu, więc poprosiłam o zakup patelni i kupiła mi naprawdę dużo. Na 3-osobową rodzinę to jest duża patelnia. Teraz rozgrzejemy patelnię. Ja muszę odparować trochę tutaj wody, która się nazbierała i wrzucamy masło. I na tym maśle sklarujemy naszą cebulkę. Tu jest powiedziane 1 łyżka, ja tam troszkę więcej właśnie tego masła, bo mam więcej po prostu składników. Jak tylko się roztopi masło, wrzucimy cebulkę. I wszystkie informacje, które dałam Wam na temat restauracji w Korei, możemy też przerzucić na kawiarnię w Korei. Naprawdę zależy to od wielu czynników, czy kawa jest droższa, czy kawa jest tańsza. Wypijemy kawę w sieciówce, wypijemy americano bez żadnych dodatków. W jednej z tańszych sieciówek zapłacimy 1500 wonów. A na przykład pójdziemy do fancy kawiarni, popularnej kawiarni z jakimiś dodatkowymi atrakcjami, plus wypijemy signature coffee, zapłacimy 5000, 6000, 7000. Naprawdę, to zależy od ilości, od bardzo wielu czynników. I niestety nie tylko ja się zderzam z takimi komentarzami, ile ja tej kawy piję, ile ja chodzę do restauracji, ale niestety moja koleżanka, która także ma kanał na YouTubie, zderza się właśnie z takimi komentarzami. I ja już podsmażyłam moją cebulkę, dorzuciłam kolejną łyżkę masła, która się teraz rozstawia i za chwilę dodamy grzyby. I tak jak jest mi niezmiernie miło, kiedy otrzymuję od Was komentarze, kiedy dajecie swoje uwagi do moich filmów, kiedy są to naprawdę konstruktywne komentarze oraz zapytania o moje życie w Korei i Was to po prostu interesuje, to tak na przykład nie będę akceptować tych komentarzy, które są niemiłe, które dotyczą mnie personalnie, czyli ostatni komentarz na temat mojego lenistwa. Po prostu nie znacie mnie, nie jesteście ze mną na co dzień, a to, co pokazuję na YouTubie, to jest jakby mały promil tego, co tak naprawdę robię w moim życiu. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na Wasze nurtujące pytania w temacie jedzenia w restauracjach i mam nadzieję, że kolejne filmiki tematyczne będą bardziej na wesoło, przygotowujące nas na sezon świąteczny. Dodamy teraz kolejną łyżkę masła, poczekamy aż się roztopi i możemy dodać kapustę kiszoną. Wszystko wymieszam.
smaku na początek dam odrobinę soli, nie za dużo, też żeby nie przesadzić. O, może tyle. I świeżo zmielonego pieprzu. Kapustę odstawiamy do ostudzenia i teraz zajmę się ciastem. Ciasto jest to z tej samej książki, jaką robiłam farsz. Co prawda farsz musiałam trochę zmienić, bo nie używam tutaj kondensowanej skórki pomarańczy, ani tam goździków, ale taki klasyczny farsz na pierogi z kapusty kiszonej. I teraz potrzebuję 900 gram mąki pszennej. Do tego sól, powinna być łyżeczka, ale tutaj ja mam podwójną porcję, więc 2 łyżeczki soli. Tutaj powinniśmy to wymienić. Osobnym powinniśmy 120 ml oleju i do tego 480 ml ciepłej wody. Moja woda już się grzeje, więc trzeba chwilę poczekać na to. Dobra, tutaj mi niewiele już zostało, została taka kuleczka, ale niestety muszę już lecieć po Eliasza, więc dokończę jak wrócę do domu. Pewnie dzisiaj zostaniemy trochę na placu zabaw, żeby się trochę pobawił, bo jest ładna pogoda. Myślę, że już i tak ten vlogmas będzie bardzo długi przez tą naszą pogadankę, dlatego też chciałam tutaj zakończyć go. Dziękuję za dzisiejszego vloga. Zapraszam do polajkowania filmu, subskrypcji kanału i będziemy się widzieli kolejnym razem. Bye!